Naprawdę nie spodziewałem się, że nagranie tego materiału będzie niezbędne, ale okazuje się, że jest naprawdę dosyć dużo osób, które nie wiedzą, co to jest foie gras. Albo wiedzą, co to jest, ale nie wiedzą, co trzeba zrobić, żeby było takie, jakie jest. Więc dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Zacząć trzeba od tego, że foie gras, po polsku tłusta wątróbka, nazywana jest także pasztetem strasburskim. Ale pod tymi pięknie brzmiącymi nazwami kryje się pewna niezbyt elegancka tajemnica. Jest to aż tak kontrowersyjny temat, że nawet osoby promujące ten przysmak zwracają uwagę na to, że sam akt jedzenia go może mijać się z pewnymi moralnymi normami przyświecającymi każdemu cywilizowanemu i współczującemu człowiekowi. Ale zacznijmy od odrobiny historii. Już starożytni Egipcjanie zastanawiali się, dlaczego wątróbka ptaków, na które polują, głównie kaczek i gęsi, czasami smakuje lepiej niż kiedy indziej. Doszli do tego, że ptaki krótki czas przed migracją jedzą dużo więcej, żeby przygotować rezerwy tłuszczu w organizmie na długi lot. Taka właśnie otłuszczona wątróbka stała się cenionym produktem w Egipcie, następnie Grecji, Rzymie, a później też i we Francji, z której słynna jest po dziś dzień. Więc w czym jest problem? Ano problem, i to duży, jest w tym, w jaki sposób zabraliśmy się za tę kwestię współcześnie. No bo wiecie, w naturze kaczki i gęsi mogą po prostu więcej zjeść, żeby lepiej przygotować się do lotu, ale w warunkach hodowlanych, w których człowiek odpowiada za cały ten proces, jest już zupełnie inna sprawa. I to on, człowiek, decyduje o tym, czy te zwierzęta zjedzą mało, dużo, czy... No zresztą, sami zobaczcie. Kilkumiesięczne kaczki i gęsi 2-3 tygodnie przed ubojem zamyka się w ciasnych klatkach, w których często nie mogą się nawet wyprostować i rozłożyć skrzydeł. Bywa, że są trzymane w całkowitej ciemności z wyjątkiem pór karmienia. Nie opuszczają swoich klatek i są narażone na wiele urazów, związanych chociażby z drucianym podłożem, na którym się znajdują. Najgorsze jednak przed nimi. Przez te ostatnie tygodnie życia kaczki będą przymusowo karmione 2 razy dziennie, a gęsi nawet do 4 razy dziennie poprzez wsadzanie długiej sondy do przełyku, przez którą wtłaczana będzie rozgotowana, zmielona i natłuszczona kukurydza. Wiąże się to z dużym bólem, m.in. poprzez powtarzanie tego zabiegu, czasami infekcjami, ale też ogromnym stresem. Zwierzęta panicznie boją się osoby, która zadaje im ten ból, a ograniczony zakres ruchów jeszcze ten strach nasila. Takie siłowe wtłaczanie ogromnych ilości pokarmu trwa około 2 do 3 sekund, a jeden pracownik jest w stanie w ten sposób nakarmić ponad 400 ptaków w ciągu 1 godziny. Proces ten wpływa znacznie na fizjologię tych ptaków. W przypadku gęsi to prawie 2 kg paszy dziennie, nic więc dziwnego, że pojawia się stłuszczenie wątroby, które sprawia, że jej rozmiar powiększa się kilkukrotnie, nawet 10-krotnie. Wątroba potrafi zwiększyć swoją wagę z początkowych 80 gramów do nawet 1 kg. Wyobrażacie to sobie? Wiele z ptaków nie dożywa końca tego procesu. Szacuje się, że jest to 10-krotnie, a nawet 40-krotnie wyższy odsetek przypadków śmiertelnych niż wśród zwierząt karmionych w sposób, powiedzmy sobie, tradycyjny. Chociaż z tradycją ma to niewiele wspólnego. Znając te wszystkie fakty, zjedlibyście foie gras? Zdaję sobie świetnie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie przekonać wszystkich osób do rezygnacji z każdego rodzaju mięsa. Ale uważam, że każdy z nas jest w stanie wyznaczyć sobie pewne moralne granice, których nigdy nie będzie przekraczał. Bo żaden przysmak, nawet ten najlepszy i najsmaczniejszy, nie jest wart tego, co robimy zwierzętom. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.